Dobra, i teraz bardzo ważna rzecz. Do tej pory mieliśmy symulacje, czyli modele, wzory obliczenia, a tutaj autorzy robią krok dalej. Sprawdzają to wszystko w realnym silniku. Biorą 1,5-litrowy silnik turbo i robią testy tarcia na hamowni. Z tego fragmentu tekstu wyłania nam się następujący obraz. 0W20 mniej tarcia przez większość czasu, ale momentami dużo większy kontakt. Natomiast 5W30 więcej tarcia cały czas, ale bardziej stabilne warunki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj bierzemy na warsztat temat, który od lat wywołuje emocje, kłótnie i bardzo mocne opinie. 0W20 kontra 5W30. Jedni mówią nowoczesne silniki, nowoczesne oleje i nie ma o czym dyskutować. Drudzy to jest woda po parówkach i prosty sposób na skrócenie życia silnika. I w tym wszystkim najciekawsze jest to, że prawie nikt nie rozmawia o konkretach. Same hasła, same przekonania. Dlatego dzisiaj zrobimy coś inaczej. Zamiast opinii weźmiemy konkretne badanie. Porównanie 5W30 z kilkoma różnymi formulacjami 0W20 i zobaczymy, co faktycznie wychodzi, kiedy zamiast internetu mamy liczby, testy i symulacje. Zabieramy się za rozpracowanie tego tekstu, który wpadł ostatnio w moje ręce. Co wynika z wstępu? Cały trend 0W20 nie wziął się z lepszej ochrony silnika, tylko z walki o spalanie i CO2. Producenci są pod presją norm, szukają każdej możliwości obniżenia oporów. Olej jest jednym z najprostszych sposobów, żeby zyskać kilka procent bez zmiany konstrukcji silnika. Niższa lepkość zmniejsza opory, pompa, wał, ale jednocześnie zmienia warunki smarowania. To dlatego w USA i Europie 0W20 już standard, w Japonii idą jeszcze dalej 0W16, 0W8, a w innych miejscach dalej króluje 5W30, 5W40. Dobra, i teraz robi się ciekawie, bo to co widzicie tutaj to nie jest zwykłe porównanie olejów. Autorzy nie wzięli kilku przypadkowych 0W20 z rynku i nie porównali ich z 5W30, zrobili coś dużo bardziej kontrolowanego. Wzięli silnik, który fabrycznie pracuje na 5W30 i to jest ich punkt odniesienia, a potem przygotowali 8 różnych olejów 0W20, ale nie losowych, każdy z nich ma ten sam zestaw dodatków funkcjonalnych, tylko w różnych proporcjach. Zmieniają trzy rzeczy: olej bazowy, modyfikator lepkości VM i modyfikator tarcia FM, czyli zamiast pytania, czy 0W20 jest lepsze od 5W30, oni zadają zupełnie inne. Co dokładnie w oleju odpowiada za zmianę tarcia i spalania? I to jest kluczowe, bo nagle się okazuje, że 0W20 to nie jeden konkretny olej. To cała grupa różnych formulacji, które mogą zachowywać się zupełnie inaczej. O tych różnych formulacjach przez pryzmat różnic w koncentracji pierwiastków mówiliśmy w kilku ostatnich filmach, wyświetlam je teraz na ekranie. Dzisiaj za tym idziemy krok dalej. Będziemy teraz dokładnie sprawdzać, jak tego typu różnice przekładają się na konkretne parametry tribologiczne. Jeszcze króciutko, co znajduje się w tej tabeli, czym te oleje będą się różnić. Pierwsza pozycja, olej bazowy, odpowiada za podstawową lepkość i stabilność. Druga pozycja, OCP-VM, czyli modyfikator lepkości, sprawia, że olej mniej się rozrzedza na gorąco, stabilizuje pracę w wysokiej temperaturze. Kolejna pozycja, PMA-VM, inny typ modyfikatora lepkości, bardziej precyzyjny. Dalej mamy SBR-VM, kolejny typ modyfikatora lepkości, wpływa na elastyczność filmu olejowego, może poprawiać odporność na ścinanie. Dalej mamy modyfikator tarcia, zmniejsza tarcie powierzchni metal-metal, działa głównie w warunkach granicznych. Dalej mamy Fatty Ester FM, ograniczny modyfikator tarcia, bardzo dobrze przykleja się do metalu, poprawia smarowanie przy zimnym starcie. Kolejno mamy Molybden FM, bardzo skuteczny reduktor tarcia, tworzy warstwę ochronną na metalu, często game changer w realnym tarciu. Dalej mamy pakiet dodatków, wapń, jako detergent, który czyści silnik i neutralizuje kwasy. Magnes, też detergent, alternatywa dla wapnia, wpływa na czystość i spalanie. Kolejno mamy dyspergator, który utrzymuje brud w zawiesinie, zapobiega osadom. Dalej ZDDP, klasyczny dodatek przeciwzużyciowy, chroni przy dużych obciążeniach. Dalej mamy antyoksydant, spowalnia starzenie oleju. Kolejno dodatkowa ochrona przeciwzużyciowa. Następnie mamy składnik, który zapobiega pienieniu oleju. I finalnie w tej sekcji z dodatkami mamy rozcieńczalnik, pomaga ustawić lepkość i mieszanie. Jeśli chodzi o lepkości, lepkość przy 40 stopniach Celsjusza mówi, jak olej zachowuje się na zimno i półciepło.
W 100 stopniach Celsjusza standard pracy silnika, HTHS 150 stopni Celsjusza, najważniejszy parametr ochronny, lepkość pod dużym obciążeniem i temperaturą. Im wyższy HTHS, tym mamy lepszą ochronę, pojawiają się większe opory. I tabelę zamyka indeks lepkości, czyli jak bardzo lepkość zmienia się z temperaturą. W kolejnej sekcji o co chodzi tutaj? Autorzy symulują tarcie w silniku, żeby zobaczyć jak lepkość oleju wpływa na kontakt metal-metal, grubość filmu olejowego, stratę energii, czyli spalanie. Co dokładnie modelują? Biorą 3 najważniejsze miejsca tarcia w silniku, tłok cylinder, pierścienie cylinder oraz panewki wału. To odpowiada za około 80% strat tarcia w silniku. Jak to robią? Używają programu AVL Excite, czyli symulacja fizyki silnika. Budują model realnych części silnika, rzeczywistych warunków pracy, różnych olejów 5W30 versus 0W20. Kluczowa rzecz, nie patrzą tylko ile jest tarcia, tylko co się dzieje na styku powierzchni. Ten fragment z matematyką to jest model, kiedy olej przestaje oddzielać metal od metalu. Czyli jeśli film olejowy jest gruby, wtedy jest brak kontaktu, mamy małe zużycie, jeśli film jest cienki, zaczynają stykać się mikronierówności. Mikrokonweksty, czyli o co chodzi z tym wzorem, powierzchnia metalu nie jest gładka, to są mikroskopijne górki i doliny. Model liczy ile tych górek się styka, jaką siłę generują, jak bardzo rośnie tarcie i zużycie. Co mówią o filmie olejowym? 0W20 ma wyraźnie cieńszy film olejowy niż 5W30. Dotyczy to zarówno strony głównej, jak i wtórnej tłoka, czyli lepkość bezpośrednio wpływa na grubość ochrony. Co z tego wynika mechanicznie? Cieńszy film równa się mniejsza nośność filmu olejowego, rośnie siła kontaktu między tłokiem a cylindrem, czyli powierzchnie są bardziej na sobie. Co z tarciem? Niska lepkość zmniejsza straty tarcia, czyli działa tak jak oczekiwano, lepsza efektywność. Autorzy jasno pokazują, niższa lepkość zmniejsza tarcie, ale jednocześnie zwiększa siłę kontaktu i potencjalne zużycie. Idąc dalej, mamy rysunek 1D, tarcie tłoka o cylinder, co pokazuje ile energii tracisz na tarcie tłoka w trakcie jednego cyklu. Co widać? 5W30 na czerwono, największe straty, 0W20 mniejsze straty. Jaki wniosek? Rzadszy olej, mniej oporów, silnik lżej chodzi. Rysunek 2A, grubość filmu na pierścieniach, co pokazuje jak gruby jest film olejowy między pierścieniem a cylindrem. Co widać? 5W30 grubszy film, 0W20 cieńszy film. Jaki zatem wniosek? 5W30 lepiej oddziela metal, 0W20 ma mniejszy bufor bezpieczeństwa. Kolejno rysunek 2B, siła kontaktu, jeden z ważniejszych wykresów, co pokazuje czy i jak mocno metal dotyka metalu. Co widać? Przy 0W20 pojawiają się ostre piki siły kontaktu, przy 5W30 te piki są dużo mniejsze. Kiedy to się dzieje? Dokładnie przy zmianie kierunku tłoka. TDC przechodzi w BDC. Jaki zatem wniosek? 0W20 oznacza większe lokalne uderzenia kontaktu, potencjalnie większe zużycie. Rysunek 2C, tarcie pierścieni. Co pokazuje? Tarcie generowane przez pierścienie. Widzimy ogólnie 0W20 równa się niższe tarcie, ale pojawia się nagły skok pik. Zatem wniosek, który tutaj możemy wyciągnąć, średnio jest lepiej, lokalnie może być gorzej. Z tego fragmentu tekstu wyłania nam się następujący obraz. 0W20 mniej tarcia przez większość czasu, ale momentami dużo większy kontakt. Natomiast 5W30 więcej tarcia cały czas, ale bardziej stabilne warunki. Zatem 0W20 działa, bo obniża opory, ale robi to kosztem momentów, w których metal zaczyna się realnie stykać. Rysunek 3A, grubość filmu na panewkach, wał korbowy, pokazuje grubość filmu olejowego na panewkach głównych. Widzimy 5W30 równa się najgrubszy film, 0W20 cieńszy film, czyli dokładnie to samo co wcześniej. Niższa lepkość równa się cieńszy film, ale tu chodzi o wał korbowy, czyli bardzo obciążony element. I mamy jeszcze rysunek 3B, straty tarcia na panewkach. Rysunek pokazuje ile energii tracisz na tarcie w panewkach. Widzimy 0W20 najmniejsze straty, 5W30 największe. Zatem rzadszy olej zmniejsza opory także tutaj. To duży wkład w całkowite spalanie. Co tu się zmienia zatem? Wcześniej tłok pierścienie, był problem kontakt metal-metal. Tutaj przy panewkach problem opory hydrodynamiczne powiązane z lepkością.
czyli kluczowa różnica, panewki pracują w pełnym filmie olejowym, czyli nie ma takiego ryzyka kontaktu jak w pierścieniach, liczy się głównie jak gęsty jest olej. Wniosek z rysunków 3a oraz 3b, 0W20 to cieńszy film, ale nadal wystarczający, żeby oddzielać powierzchnię, za to dużo mniejsze straty. Dlatego tu 0W20 ma czystą przewagę. Na panewkach niższa lepkość to prawie same plusy, olej dalej oddziela powierzchnię, ale generuje dużo mniejsze opory. Dobra, i teraz bardzo ważna rzecz. Do tej pory mieliśmy symulację, czyli modele, wzory obliczenia, a tutaj autorzy robią krok dalej. Sprawdzają to wszystko w realnym silniku. Biorą 1,5 litrowy silnik turbo i robią testy tarcia na hamowni. Silnik pracuje w różnych zakresach obrotów, od około 1000 do ponad 5000 obrotów na minutę i mierzą jedną konkretną rzecz: ile momentu tracisz na pokonanie tarcia, czyli nie patrzą na odczucia, tylko na twarde dane. Co ważne, pilnują warunków testu, temperatura oleju, napięcie, ciśnienie w oponach, wszystko jest kontrolowane, bo przy takich różnicach nawet małe odchylenie może zaburzyć wynik. I jeszcze jedna rzecz, testują silnik zarówno przy otwartej, jak i zamkniętej przepustnicy, czyli sprawdzają go w różnych realnych warunkach pracy. A na końcu robią to, co najważniejsze, przenoszą to na rzeczywistość, czyli test spalania w cyklu WLTC. Czyli najpierw teoria, potem silnik na hamowni, a na końcu realna jazda. I dopiero z tego składają cały obraz. No i teraz dochodzimy do momentu, gdzie teoria zderza się z rzeczywistością. Tu macie wyniki z hamowni, realny silnik, realne pomiary, żadnych symulacji. I na pierwszy rzut oka wszystko wygląda znajomo. Im wyższe obroty, tym większe straty tarcia. To akurat jest fizyka, nic zaskakującego. Ale to, co jest naprawdę ciekawe, jest między liniami. Zobaczcie, 5W30 jest tutaj najwyżej, czyli generuje największe opory. 0W20 schodzi niżej, czyli dokładnie tak jak zakładaliśmy, rzadszy olej, mniej tarcia. Ale nie wszystkie 0W20 są takie same. I to jest moment, który rozwala cały prosty schemat. Niektóre formulacje 0W20 są tylko trochę lepsze od 5W30, a inne schodzą wyraźnie niżej. Czyli ta sama lepkość, a zupełnie inne wyniki. I teraz najważniejsze, różnica nie wynika z lepkości, tylko z tego, co jest w środku oleju. Autorzy pokazują to bardzo wyraźnie, kiedy zmieniają dodatki, szczególnie modyfikatory tarcia. Wyniki zaczynają się realnie rozjeżdżać. Jedne oleje prawie nic nie zyskują, inne wyraźnie redukują moment tarcia. I to jest klucz, bo nagle się okazuje, że to nie 0W20 versus 5W30 jest pytaniem, tylko jakie 0W20, na jakiej bazie, z jakimi dodatkami. Bo możesz mieć olej 0W20, który daje realny zysk i taki, który praktycznie nic nie zmienia. I to jest dokładnie to, czego nie widać na etykiecie. No i teraz dochodzimy do czegoś, co każdego interesuje najbardziej: spalanie. Czyli czy ten cały temat 0W20 faktycznie coś daje w praktyce? I odpowiedź brzmi tak, ale z dużym to zależy. Na tym głównym wykresie widzicie realne zużycie paliwa w cyklu WLTC. I teraz klucz. Różnice między olejami o tej samej lepkości są bardzo małe albo bardzo duże, w zależności od formulacji. Samo przejście z 5W30 na 0W20 potrafi dać poprawę, ale minimalną, rzędu kilkusetnych procenta, albo już całkiem zauważalną, nawet około 2%. I teraz najważniejsze, to nie lepkość robi robotę, to dodatki. Autorzy mówią to wprost. Różnice w spalaniu wynikają głównie z modyfikatorów lepkości i tarcia, czyli VM i FM, a nie z samego 0W20. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Rozkład tego efektu zależy od prędkości jazdy. Na wolnych prędkościach praktycznie nic się nie dzieje, różnice są minimalne, przy średnich zaczyna się coś pojawiać, ale dopiero przy wyższych prędkościach robi się ciekawie. Tam różnice zaczynają rosnąć i to wyraźnie. Czyli im większe obciążenie i temperatura, tym bardziej widać różnice między olejami. Jeszcze jedna ważna obserwacja. Dodatek molibdenu, czyli popularne modyfikatory tarcia, faktycznie działa. Wraz ze wzrostem jego ilości spadają straty tarcia, ale poprawa spalania już nie rośnie proporcjonalnie. Czyli można zmniejszyć tarcie, ale nie zawsze przekłada się to 1:1 na niższe spalanie. I to jest chyba najważniejszy wniosek z tej sekcji. 0W20 samo w sobie nie jest magiczne, może pomóc, ale dopiero dobrze dobrana formulacja oleju daje realny efekt, a w niektórych przypadkach różnica będzie praktycznie niezauważalna. I teraz domykamy temat, bo tu już nie ma symulacji, wykresów i teorii, tylko sprawdzenie, czy to ma sens w dłuższym czasie. Silnik przechodzi test trwałości
Setki godzin pracy, tysiące kilometrów i co się okazuje? Parametry praktycznie się nie zmieniają. Moc, moment, spalanie, wszystko zostaje na bardzo zbliżonym poziomie. Czyli ten cieńszy olej nie zabija silnika w trakcie testu. Ale to nie wszystko. Silnik został rozebrany i to jest moment prawdy. Patrzymy na panewki, wał, tłoki, cylinder i nie ma dramatów. Zużycie jest normalne, powierzchnie czyste, brak jakichś poważnych uszkodzeń. Czyli da się to zrobić tak, żeby było i oszczędniej, i bezpiecznie. Ale znowu, jest jeden warunek. To nie jest zasługa samej lepkości, tylko całej formulacji oleju. I to jest chyba najważniejsza klamra tego materiału. 0W20 samo w sobie nie jest ani dobre, ani złe. Może obniżyć spalanie, może zmniejszyć tarcie, ale też może zwiększyć zużycie, jeśli jest źle dobrane. Bo w tej całej układance lepkość to tylko jeden z elementów, a realny efekt robi dopiero to, czego nie widać na etykiecie. I właśnie dlatego ta dyskusja nigdy nie jest tak prosta, jak się wydaje. I na koniec jestem bardzo ciekawy Waszych doświadczeń, bo jedno to badania, wykresy i laboratorium, a drugie realne życie. Jeśli ktoś z Was miał konkretną sytuację, awarię, zużycie silnika, problemy po zmianie oleju, albo wręcz przeciwnie, zrobił 200, 300, 400 tysięcy kilometrów na 0W20 i nic się nie dzieje, to dajcie znać, ale najlepiej konkretnie, jakie auto, jaki silnik, jaki olej, jakie przebiegi, co się wydarzyło. Jeśli macie zdjęcia, raporty z oleju, faktury, historię serwisową, podeślijcie. Możecie wrzucać w komentarzach albo pisać do mnie bezpośrednio. Z takich realnych case'ów mogę zrobić osobne shorty, żeby zebrać to w jednym miejscu. Bo mam wrażenie, że coraz częściej pojawiają się głosy, że te nowoczesne, rzadkie oleje wcale nie są takie złe, jak się mówiło jeszcze kilka lat temu. I że przy normalnej eksploatacji te silniki naprawdę robią duże przebiegi bez problemów. Dlatego zbierzmy to razem, bez teorii, czyste doświadczenia z życia. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Dziękuję za wspólne zgłębianie tematyki olejowej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!